Houston, say again, please. Yes, Houston, we've had a problem. Apollo, najdalsza wyprawa ludzkości. Apollo to według wielu ludzi najwybitniejsze osiągnięcie ludzkości. I może ciężko to uwierzyć, ale ostatnie wodowanie astronautów programu Apollo miało miejsce 48 lat temu. Wszystko zaczęło się od urodzonego 23 marca 1912 roku w Wirtitz, obecnie Wyżycku, Wernera von Brauna. Werner od młodości interesował się astronautyką. Duży wpływ na jego przyszłe życie miała praca Hermana Oberta dotycząca wykorzystania rakiet do podróży międzyplanetarnych. W 1940 roku von Braun został przyjęty do SS, gdzie pracował głównie nad rakietami V2, czyli pierwszymi udanymi pociskami balistycznymi. British investigators in Germany have been finding out all the secrets of V2. And as you know, several of the rockets have been fired from Cuxhaven, 150 miles out into the North Sea. This is one of them, the speed of the takeoff having been retarded in the film. Though these giant rockets are said to attain a speed of 2,000 or 3,000 miles an hour, the actual takeoff is very slow, something like 30 miles an hour. As for the sound, which you've just heard... Po kapitulacji Niemiec, amerykańskie służby specjalne dzięki operacji Paperclip swerbowały von Brauna do prac nad amerykańskim programem kosmicznym. Na początku swojej amerykańskiej kariery von Braun zostaje nawet zaproszony do Disneylandu w roku 1955, aby opowiedział na temat możliwej przyszłości lotów kosmicznych. I tym samym na swoim wykładzie przewiduje istnienie wahadłowców o ponad 25 lat. To the engineer, spaceflight poses two problems. The first is, of course, to build a rocket ship. The second, and no less important, is to prepare and train the men who are to fly the future rocket ships and to provide suitable working conditions that will enable them to survive in space. To help show you what is being done to solve these problems, we have called upon one of the foremost exponents of space travel, Dr. Werner von Braun, who is at present the chief of the Guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal. He was also overall director of the development of the original V2 rocket. Now here's a model of my design for a four-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large, but the overall size and weight of the rocket is mainly determined by the 11 tons weight of this top section. This weight dictates the amount of fuel and the numbers of motors needed to produce enough power to equalize the gravitational pull of the Earth. The payload in the top section will consist of 10 crew members plus equipment. Notice the wings, small rocket motor, and landing gears. This is a section that must ultimately return the men to the Earth safely. To produce the energy needed to hurl this stage into the orbit, we need these three additional rocket-powered sections. Here we have a cutaway drawing of our rocket, showing the location of the fuel and the motors of each section. The first stage carries 1,060 tons of fuel, and its 29 motors will lift the entire weight of the ship vertically off the ground. The second stage has 8 motors and carries 155 tons of fuel. It will be dropped when its speed has reached 14,300 miles per hour. The next is our third stage, with only 1 rocket motor and 13 tons of fuel. The third stage gives the passenger section the final kick to attain the orbit.
It will not be separated from the passenger section until just before the return flight. The third stage will be left in space, and a very small motor in the winged fourth stage will return the ship to the atmosphere so it can glide back to the base. If we were to start today on an organized and well-supported space program, I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Of course, it would be foolish to rush headlong into building a four-stage rocket, man it with a crew, and attempt to fire it into an orbit without first following a step-by-step research and development program. Let's illustrate this with the help of a few pictures. First, we would design and build the fourth stage, and then tow it into the air to test it as a glider. This would also allow the crews to practice. Next, low-altitude flights would be made, firing the small rocket motor in the fourth stage. This would also give the crew more and more training. Following that, the third and second stages would be constructed and tested very thoroughly on the ground, after which they would be joined to the passenger section so that faster and longer flights could be made up to speeds of about 12,000 miles per hour. The only thing remaining would be the building and ground testing of the huge first stage. Then there would be no more test flights. When all the sections are joined together, the ship and its crew will be ready for man's first flight in space. W roku 1960 Werner wraz z Marshall Space Flight Center projektował rakiety służące do różnych misji. Pierwszy model rakiety nazywał się Saturn C1. Model ten był udoskonalany aż do wersji C4. Finalnie 10 stycznia 1962 roku Marshall Space Flight Center ogłosiło plan budowy rakiety C5, która przyczyni się do postawienia pierwszego kroku na Księżycu astronautom Apollo. Parę miesięcy później, a dokładnie 12 września 1962 roku, prezydent Kennedy wygłasza swoją mowę o planach umieszczenia człowieka na Księżycu. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Ale dlaczego właściwie Amerykanie ustanowili sobie za cel lot na Księżyc?
Głównym powodem była zimna wojna, a dokładniej lot Juriego Gagarina, radzieckiego kosmonauty, który jako pierwszy człowiek na świecie znajdował się w przestrzeni kosmicznej. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка 1. Есть протяжка. Продувка. 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 Есть продувка. Ключ на дренаж. Ключ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание. Кедр. Я заря 1. Зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета! Я заря 1, мы желаем вам доброго полета, все нормально! Z okazji tego wydarzenia Jurij Gagarin zawitał także do Polski. Dostojny zielonogórski ratusz widział już wiele wydarzeń, ale dzień 22 lipca 1961 roku zapisze się szczególnie w historii miasta. Domy i ulice przybrały odświętny wygląd na przyjęcie gościa, który pierwszy z ludzi przekroczył próg wszechświata. Nawet 10. muza wychodzi na spotkanie kosmonaucie, nadając nowemu kinu planetarną nazwę Wenus. W przeddzień święta odbywa się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego na budowie Szkoły Tysiąclecia, którą w Zielonej Górze wznosi ZMS-owska młodzież całej Polski. Szkoła, przyszłe studium nauczycielskie, otrzymuje imię Jurija Gagarina. Prawa, z jaką wmurowuje się ten akt, może zadziwić niejednego fachowca z branży murarskiej. No cóż, takie uroczystości nie pierwszy raz odbywają się na ziemi ludzkiej. Jest! Przyjechał! Wesoły, uśmiechnięty, bohater kosmosu pozdrawia z trybuny witających go na lotnisku. I dalej drogę, czyli mówiąc słowami kosmonauty, no pojechali. Niecierpliwość ogarnia czekających. Jaki też jest z bliska ten Jurka. Jest, jedzie! Zwykły, prosty, radziecki człowiek, który swoją wytrwałością i odwagą utorował człowiekowi drogę do kosmosu. Przejazd przez miasto, okrzyki, owacje. Do rodzinnej pamiątki zaliczone będą kwiaty rzucone na balkon przez pierwszego kosmonautę świata. Uznaje się, że program Apollo rozpoczął się od 3 próbnych lotów rakiet bezzałogowych, jednakże pierwsze misje, w których brali udział astronauci, rozpoczęły się wraz z misją Apollo 1 dnia 27 stycznia 1967 roku. Była to pierwsza i najbardziej niedopracowana misja Apollo. W tejże misji, czyli w Apollo 1, zidentyfikowano ponad 20 000 drobnych usterek, przez co członkowie załogi Apollo 1 zrobili sobie humorystyczne zdjęcie, na którym astronauci proszą o dopracowanie kapsuły i dali je głównemu inżynierowi. Testy rozpoczęły się wejściem astronautów do wnętrza kapsuły, do której został wpompowany tlen. Po wpompowaniu tlenu astronauci włączyli naziemny test systemów. Niestety cały test się przedłużał z powodów problemów ze sprzętem i komunikacją, co spowodowało, że cała kapsuła nasiąknęła tlenem. Test ciągle się przedłużał i trwał kilka godzin. Po chwili doszło do spięcia instalacji elektrycznej. Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White, and Gus Grissom lose their lives in a tragic flash fire aboard their grounded space capsule. The tragedy occurred during a simulated countdown for the first flight of the Apollo program, whose goal is to put a man on the moon by 1970. Grissom and White were veterans of spaceflight, Chaffee a rookie. During a drill similar to this, the entire three-man crew was engulfed by flames. A blue-ribbon panel of space experts is investigating, aided by impounded NASA films and tape recordings.
Grissom was one of the 7 original astronauts. White was America's first spacewalker. Chaffee, never in space, had long experience as a jet test pilot. He was proud and happy that his first flight was to initiate the Apollo program. When the tragedy struck, one of the astronauts shouted, "Fire in the spacecraft!" In a few seconds, all 3 were victims of the swift inferno which left the capsule a blackened shell. One reporter said it looked like the inside of a furnace. Investigators theorized that perhaps a short circuit or electrical overload may have sparked the blaze. 27 would-be rescuers were all overcome by smoke and heat. Apollo astronauts Chaffee, White, and Grissom, martyred heroes who gave their lives in total dedication to duty. Their memory will forever be honored. Katastrofa przyczyniła się do zmian w programie Apollo. Kolejnymi misjami było Apollo 4, Apollo 5 oraz Apollo 6. Były to jednak loty bezzałogowe. Pierwszym sukcesem, w którym brali ludzie, była misja Apollo 7. Brało w niej udział 3 astronautów, tak jak w każdej kolejnej misji. Misja Apollo 7 wystartowała 11 października 1968 roku o godzinie 15 z Kennedy Space Center. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, we have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. Slowly. This is launch control. We have cleared the tower. Roger, tower clear. 5 seconds for that sound reaches. The roll program has commenced. Beauty, a beauty of an absolutely cloudless sky. Celem misji Apollo 7 był test statku Apollo w locie załogowym oraz sprawdzenie zdolności statku Apollo do przeprowadzenia spotkań z innym obiektem na orbicie. Cała misja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami inżynierów oraz kontroli lotów. Następną misją była misja Apollo 8. Była pierwszą misją kosmiczną, w której astronauci okrążyli Księżyc. O godzinie 12:13 dnia 21 grudnia 1968 roku astronauci zasiedli w rakiecie. O godzinie 12:51 astronauci Frank Borman, James Lovell, William Anders rozpoczęli lot. 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Po 11 minutach astronauci znajdują się na orbicie. Gdy 24 grudnia 1968 roku astronauci misji Apollo 8 orbitowali wokół Księżyca, postanowili przesłać wiadomość do ludzkości. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening
misji Apollo 8 astronauta William Anders postanowił zrobić zdjęcie zachodzącej Ziemi na tle Księżyca. Było to pierwsze kolorowe zdjęcie dysku Ziemi. Wyprawa Apollo 9 była trzecią załogową misją programu Apollo. Dnia 3 marca 1969 roku o godzinie 16 astronauci James McDavid, David Scott i Russell Schweickart opuszczają wyrzutnię Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. 10, 9, we have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. We have liftoff at 11 a.m. Eastern Standard Time. Misja Apollo 9 miała na celu przeprowadzenie testów modułu księżycowego. Apollo 10 był w zasadzie misją Apollo 11 bez fazy lądowania na powierzchni Księżyca. Był to tylko test przed oficjalnym lądowaniem misji Apollo 11. Następną i najbardziej rozpoznawalną misją była misja Apollo 11. Dnia 16 lipca 1969 roku o godzinie 13:32 z przylądka Kennedy'ego na Florydzie wylatuje rakieta Saturn V, a na jej pokładzie astronauci misji Apollo 11, którzy zmierzają na Księżyc. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh boy. Po półtora okrążenia Ziemi, trzeci stopień rakiety Saturn V odpalony jest na 6 minut, kierując astronautów na Księżyc. Następnie od trzeciego stopnia oddziela się moduł serwisowy i dowodzenia, gdzie siedzą astronauci. Wtem astronauci podlatują bliżej, tym samym łącząc się z modułem księżycowym i wyciągają go na zewnątrz. Całość odlatuje w kierunku Księżyca, tym samym pozostały trzeci stopień nie ma już zastosowania i jego misja się kończy. Na niskiej orbicie Księżyca Michael Collins rozdziela się od Neila Armstronga oraz Buzza Aldrina, którzy wchodzą do modułu księżycowego. W tym czasie Michael Collins zostaje w module dowodzenia i czeka na orbicie na powrót astronautów. Następnie moduł księżycowy odczepia się od modułu dowodzenia. Astronauci opadają na powierzchnię Księżyca. W trakcie fazy opuszczenia astronautów na Księżyc astronauci zmagali się z ogromem alarmów komputera, przez co Neil Armstrong musiał pilotować moduł księżycowy ręcznie. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Okay, 75 feet. Car's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on, forward, forward. 40 feet, down 2.5. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward, just. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Troszkę paliwa udało mu się wylądować na płaskim skrawku księżycowego gruntu. Także w tym momencie automatycznie uruchamia się kamera lądownika, która nagrywa pierwszego astronautę na Księżycu. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Po 9 godzinach astronauci odlatują z Księżyca, łączą się z modułem dowodzenia, przechodzą do niego, następnie odczepiają moduł księżycowy i kierują go na kurs kolizyjny z Księżycem. Lecą modułem dowodzenia na Ziemię. W trakcie wchodzenia w atmosferę astronauci odczepiają moduł dowodzenia od silnika i kierują go na Ziemię. Obracają się osłoną termiczną do atmosfery i z prędkością Mach 30 przedzierają się przez atmosferę, aż do wysokości około 7 km, na której zostają otwarte spadochrony zwalniające. 24 lipca 1969 roku o godzinie 12:50 Apollo 11 woduje w Oceanie Spokojnym. Swim 1 is getting ready to deploy swimmers. The big swimmer is now spraying the hatch area and the top deck and around the hatch on the command module with a decontaminant.
wylądowaniu astronauci programu Apollo byli poddawani kwarantannie, gdyż naukowcy obawiali się, że na Księżycu mogli zarazić się niebezpiecznymi bakteriami. Nawet sam Nixon porozumiewał się do nich przez mikrofon. Braun. There they are in the rear window. President signaling for applause from the crowd. Astronauts gather in the window. Neil, Buzz, and Mike, I want you to know that I think I'm the luckiest man in the world. And I say this not only because I had the honor to be President of the United States, but particularly because I have the privilege of speaking for so many and welcoming you back to Earth. Apollo 12 to niemal taka sama misja jak Apollo 11, ale w trakcie startu rakiety Saturn V doszło do dwukrotnego porażenia rakiety piorunem, powodując chwilowe zamieszanie. Celem misji Apollo 12 było przeprowadzenie badań na powierzchni Księżyca i pobranie próbek gruntu, a także wyjście astronautów z lądownika i praca na powierzchni. Jedną z ciekawszych celów misji było odzyskanie elementów sondy Survivor 3, która wylądowała na Księżycu 20 kwietnia 1967 roku. 12 kwietnia 1970 roku o godzinie 19:13 odbył się start Apollo 13. 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust and it has cleared the tower. Misja ta była misją, w której astronauci nie wylądowali na Księżycu, choć był to plan misji. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Wszystko spowodowało eksplozja zbiornika z tlenem w module serwisowym. Nie tylko uniemożliwiała lądowanie na Księżycu, ale także spowodowała rozpoczęcie walki o życie załogi. Kluczowym momentem podróży okazała się konieczność wymiany filtra dwutlenku węgla. Filtr w module księżycowym uległ nasyceniu, co powodowało wzrost stężenia dwutlenku węgla i zagrażało życiu załogi. Wymiany tego też filtra dokonano 15 kwietnia 1970 roku. Przełożenie filtra z modułu dowodzenia okazało się prawdziwym wyzwaniem, bo oba urządzenia różniły się kształtem. Jedno było prostokątne, a drugie okrągłe. Ostatecznie zespół naziemny w błyskawicznym tempie skonstruował adapter pozwalający na zmianę filtrów, a użył do tego organicznych zasobów, jakie astronauci mieli do dyspozycji, w tym przewodów ze skafandrów, skarpet i taśmy izolacyjnej. Astronauci skopiowali to rozwiązanie na statku i dzięki temu bezpiecznie wrócili na Ziemię. Misja Apollo 13 została ukazana także w filmie o takim samym tytule z 1995 roku. Apollo 14 wystartowało 31 stycznia 1971 roku. 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch commit. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14. 3 minutes past the hour. Podczas wyciągania modułu księżycowego z 3. stopnia rakiety, głowica dokująco odbijała się od wnętrza i nie chwytała 5 razy z rzędu. Kontrola lotu zdecydowała o użyciu silników ręcznie. Zatrzaski zamknęły się, ale sytuacja znowu stała się dramatyczna na orbicie. Komputer dostał sygnał awaryjnego przerwania lądowania. Problem mógł zakończyć całą misję, gdyby wydarzyło się to w trakcie lądowania. W ciągu 2 godzin napisano program korygujący i przesłano go na statek. Program zadziałał. Kolejny problem pojawił się w trakcie lądowania, ponieważ radar nie przesyłał danych. On radar. That's a lock on. On radar. Alan Shepard, jeden z astronautów, czekał na ten lot wiele lat. Po locie przyznał, że lądowałby na Księżycu nawet wbrew kontroli lotów. 3 feet per second. 30. 3 feet per second. Looking straight. 20 feet. 10. 3 feet per second. Contact down. News stop. Auto. We're on the surface. Okay, we made a good landing. Roger. Zrestartowany radar w końcu zadziałał. Reszta lotu przebiegła tak, jak zakładano.
Apollo 15 to misja, która rozpoczęła się 26 lipca 1971 roku o godzinie 13:34. 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. The tower is clear. And we have a roll program. Była to czwarta misja, podczas której doszło do lądowania człowieka na Księżycu. Była to także jedna z najbardziej przełomowych misji, ponieważ astronauci poruszali się w jej trakcie przy użyciu specjalnie skonstruowanego dla potrzeb misji Apollo pojazdu Lunar Roving Vehicle. Dzięki temu łazikowi astronauci przebyli 27,9 km po księżycowym gruncie. Loose on a swivel, Jim. No, I'm getting a pan here. Oh, really? Oh, it's an awful fast pan. I just wanted to make sure I was running. Okay. I'm gonna go down sort of slow here, Joe. Just to make sure we play it cool. Astronauci misji Apollo 15 pozostawili na Księżycu rzeźbę pod tytułem Poległy astronauta, mającą na celu upamiętnienie zmarłych astronautów i kosmonautów. Jest to jedyne ziemskie dzieło sztuki znajdujące się na innym ciele niebieskim. Misja Apollo 16 była pierwszym i jedynym lądowaniem astronautów misji Apollo w górach Księżyca. Misja Apollo 16 jest przez wielu ludzi kojarzona z nagraniami lub zdjęciami astronautów przewracających się na powierzchni Księżyca. No, dadgummit. Jack Schmidt having a few problems. Hang on. Yeah. All right. Good show. I told him you were. What? Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there it is, all but about 5 inches. Okay. Boy, do I like to run up here. I feel like Bugs Bunny. That's me. I like to skip along. Not me, boy. Skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. 7 grudnia 1972 roku o godzinie 5:33 odbył się start misji Apollo 17, czyli ostatniego spotkania człowieka z Księżycem dotychczas. To misja, w której astronauci przebywali na Księżycu najdłużej z wszystkich misji Apollo. Apollo 17 to także jedyny nocny start Saturna V. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started, all engines are started, we have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the pad. It has now cleared the tower. Jedną z rzeczy, która może wzbudzić uwagę w trakcie misji Apollo 17 jest kamień księżycowy 70017, czyli próbka skał zebrana na Księżycu przez załogę misji Apollo 17. Po powrocie misji od próbki odkrojono 1-gramowe okruchy, które zostały zatopione w sztucznym polimerze i umieszczone na ozdobnych drewnianych tablicach. W 1973 roku prezydent Nixon podarował tak przygotowane próbki każdemu z krajów na świecie i każdemu z 50 stanów i prowincji USA. Program Apollo to jeden z najdroższych wydatków kosmicznych. Koszt całego programu Apollo przy uwzględnieniu inflacji wynosiłby 98 miliardów dolarów, co jest równowartością 65 drapaczy chmur Burcz Khalifa. Przyszłość astronautyki jest bardzo interesująca, zważając na to, że na rynek lotów kosmicznych wchodzą teraz prywatne firmy, takie jak SpaceX czy Blue Origin, które mogą na własną rękę wysyłać ludzi w kosmos, co powoduje obniżenie cen. Jakiś czas temu NASA zdecydowała o starcie programu Artemis, czyli programu załogowych lotów księżycowych.
Niestety, najprawdopodobniej Artemis się opóźni przez pandemię. Program Artemis planowany jest na 4 listopada 2021 roku i rozpocznie się bezzałogowym lotem rakiety Orion.